Hej, tu Ewa. Witam Was na moim kanale. Hi guys! Hello! Hej, tu Ewa. Witam serdecznie na moim kanale. Kochani, dzisiaj chciałabym poruszyć temat, czy warto było budować dom? Albo czy warto było budować dom w Polsce właściwie? Kochani, my budowę naszego domu zaczęliśmy w 2008 roku. W 2011 już się wprowadzaliśmy. Całkiem szybko poszło, no ale tak jak wspominałam kiedyś, my mieszkaliśmy w Anglii, więc no mieliśmy dopływ gotówki. Później w 2011 roku my się wprowadziliśmy. Pomieszkaliśmy w Polsce 5 lat. Później przyjechaliśmy tutaj do Anglii i też jesteśmy prawie 5 lat. Myślę, że to jest taki już wystarczająco długi czas, aby móc sobie już porównać albo no po prostu już wiedzieć, mieć jakieś wnioski, czy warto było budować ten dom, czy nie było warto budować, może lepiej było kupić mieszkanie w bloku. No i już po prostu wyciągnęliśmy pewne wnioski, już wiemy i mamy pewność. Kochani, kiedy my zaczynaliśmy budowę, funt nie był w za dobrej cenie, bo my wymienialiśmy w granicach 4 zł, 4 zł coś, ale wtedy za te pieniądze można było kupić dużo więcej niż teraz, i usługi były dużo tańsze. Bo co z tego, że teraz mamy funt po 5,30 z jakimiś groszami, nawet był 5,40, jak ceny materiałów budowlanych niektórych poszły o 100% w górę, niektórych o 200%, a nawet słyszałam, że i 300%. No po prostu to jest szaleństwo. Więc no, dla nas to, że postawiliśmy ten dom w tamtych latach, jednak okazało się, że to był spory plus. Ponieważ zbadałam rynek teraz niedawno i okazuje się, że nasz dom zyskał na wartości. Zyskał na wartości, no bo tak, faktycznie, my postawiliśmy dom 13, no właściwie skończyliśmy budowę w sumie 10 lat temu, i wydaliśmy jakąś kwotę. Teraz za tą kwotę my może byśmy postawili stan surowy zamknięty. Może jeszcze jakaś hydraulika w środku, tak średnio to oceniam. Więc no tak naprawdę no jesteśmy do przodu, szczerze mówiąc, i wychodzi na to, że to była całkiem dobra inwestycja. Jeżeli chodzi o kwestie takie finansowe, prawda? Jest jeszcze inna strona tego medalu. No my mamy dom, mamy już gdzie wracać. Mamy do czego wracać, że tak powiem, no bo różnie w życiu bywa i kiedyś zastanawialiśmy się sprzedać, może zainwestować jednak w coś innego, ale jednak nie, dobrze, że został, bo patrzcie jak się potoczyło, wychodzi, że chcemy wracać, że wracamy, mamy gdzie wrócić, mamy już dom, to jest jednak to już jest jakaś podstawa. I już my tego nie musimy wydać tych pieniędzy, nie musimy kupować mieszkania lub budować drugiego domu. Dla nas to już jest na duży plus, więc jednak to była dobra decyzja. No i tak jak mówię, cena naszego domu, gdyby było trzeba sprzedać, to cena naszego domu wzrosła, więc myślę, że no, nie byłoby straty. To też jest ważne, ale to już jest też jakieś zabezpieczenie. No, na pewno się nie sprzeda domu szybko, chyba że się sprzeda tanio, to i szybko można, ok? Ale gdybyśmy chcieli sprzedać, to mówię, już jest jakieś zabezpieczenie, tu są już jakieś ulokowane pieniądze. Inflacja tak zżera, że to co się trzyma na koncie, no to po prostu się nie opłaca trzymać na koncie. Nie ma co się oszukiwać. No i też, no fakt, no dla nas mieszkanie w bloku to jednak nie jest to. Myślę, że jeżeli ktoś widział, jak my mieszkamy tutaj, to też jest dom, ale my mieszkamy na osiedlu. Dom jest przy domu.
My tak naprawdę żyjemy życiem swoim i sąsiadów, ponieważ nie da się ich nie słyszeć. Jeszcze czujemy różne zapachy. No tutaj zielarstwo jest bardzo takie szeroko rozpowszechnione. No jest jak jest, po prostu tu jest takie typowo miejskie życie, a tam w Polsce my mieszkamy w miasteczku. I jednak zaczęliśmy doceniać tą prywatność, tą swobodę. To na przykład, że mogliśmy wyjść sobie rano na kawę na taras, pocieszyć się, jak rosną nam krzewy, pójść sobie nad staw, pooglądać, jak nam ryby pływają, jak się, nie wiem, zmienia przyroda na przykład, jak jest wiosna, wszystko zaczyna rozkwitać. Tutaj się trochę żyje, inaczej fakt, ale nam po prostu tego brakuje w Polsce. Znaczy, brakuje nam, no tak, brakuje nam Polski, brakuje nam naszego domu, dlatego że tęsknimy za tym, co mieliśmy tam. Zaczęliśmy doceniać takie bardziej zwyczajne rzeczy, na przykład, no nie wiem, to, że tam mogłam sobie uprawiać ogródek. No tu nie mam możliwości ze względu na to, że mamy mały, no ale też i czas, no wiadomo. Fajnie jest pójść sobie na własny ogródek, wziąć takie warzywko, jakiś ogóreczek, który jest bez nawozów, bez chemii. Myślę, że no jednak takie rzeczy też są w życiu ważne. Nie tylko... Miasto ma swoje plusy, jeżeli chodzi o nas, ale no ma też swoje trochę minusy, więc no my pobudowaliśmy dom na wsi, prawda? To też jest trochę inaczej. Ale pomimo tego jednak okazuje się, że to była dosyć dobra inwestycja i teraz się cieszymy, że podjęliśmy taką decyzję, a nie inną. I jeżeli, no wiem, myślę, że dużo osób się zastanawia teraz, co robić w tej sytuacji. Ja nie mogę doradzić, ponieważ kurczę, jestem już w tej komfortowej sytuacji, że my już mamy ten dom. Decyzja już zapadła i się cieszymy, że postawiliśmy go wtedy, a nie mielibyśmy to robić teraz. Bo tak jak mówię, gdybyśmy my mieli podjąć tą decyzję jeszcze raz, to byśmy podjęli taką samą. Tylko chyba trzeba było się właśnie wstrzymać, zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Kochani, no życzę Wam powodzenia i życzę podjęcia dobrych decyzji, jeżeli chodzi o Wasze budowy, bo dużo osób się chce budować własne domy. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie jak najlepiej. Mam nadzieję, że jednak ceny trochę spadną i ten rynek będzie dla Was bardziej łaskawy i że jednak będzie Wam się podobało takie życie we własnym domu, będziecie zadowoleni z tego, zobaczycie, jednak fajnie jest, kiedy się buduje ten dom i się w tym uczestniczy. Jest to trochę inaczej, jeżeli się kupi gotowy dom, jest łatwiej, to na pewno, ale przy budowie domu no, jest większy później sentyment. Dla mnie to może był trochę taki minus, bo bardzo tęsknię. Ale no, ja dużo uczestniczyłam w wykończeniu, bo samą budową no, zajmował się głównie tato. Dlatego my mogliśmy zarabiać pieniądze i tak szybko nam poszło. Myślę, że gdybyśmy my mieli z Anglii budować dom, to nie dalibyśmy sobie rady, bo to nie jest takie proste hop-siup. Jest dużo załatwień, trzeba wszystkiego pilnować. Z fachowcami też jest bardzo różnie. Nie da się komuś zaufać tak naprawdę, bo no, większość patrzy po prostu na pieniądze i zrobić to szybko, a wszystko wychodzi później w praktyce, tak? Więc no niestety to trzeba pilnować, trzeba przy tym być. Musi być ktoś zaufany, jeżeli my nie możemy, to musi być ktoś zaufany, trzeba o tym pamiętać. Ale jak już wszystko dojdzie do tego finiszu, to jednak jest to zadowolenie, jest takie, no człowiek jest trochę też dumny, że no kurczę, no ma coś swojego. Dla niektórych inwestycją będzie dom, dla niektórych będzie to, znaczy niektórzy pobudują dom, a niektórzy kupią mieszkanie. Każdy wybór jest dobry dla każdego. To wszystko zależy, co ktoś chce i co kto woli. No my pobudowaliśmy dom i ja po prostu mówię, że my jednak podjęliśmy dobrą decyzję i jesteśmy teraz zadowoleni. Ale mieliśmy chwilę zwątpienia,
Przyznaję. Kochani, jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie lajka, subka i zapraszam do kolejnych odcinków. Pa, pa!